Witajcie kochani! Dzisiaj przygotowałam dla Was haul z podróży. Pierwszy tego typu haul na moim kanale, także znowu robię coś po raz pierwszy. I jak już zdążyliście przeczytać, opowiem Wam dzisiaj o 4 produktach, 4 różnych luksusowych marek, a mianowicie Dior, Chanel, Hermes i Tiffany, jakie kupiłam podczas swojej krótkiej podróży do Barcelony. Ale zanim zacznę Wam pokazywać te rzeczy, muszę Wam powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy dowiedziałam się, że będę lecieć do Barcelony, to zaczęłam sobie sprawdzać, czy i gdzie mogę się tam udać na shopping, ponieważ zależało mi na tym, żeby zrobić te luksusowe zakupy i bardzo szybko, poszukując informacji na ten temat, dowiedziałam się, że Barcelona zawsze jest umieszczona w rankingu takich miast, w których jest najlepiej robić shopping na świecie, co mnie bardzo ucieszyło. Szybko też dowiedziałam się o istnieniu takiej ulicy, jak i tutaj uwaga, ponieważ pewnie źle to wymówię, a mianowicie Passeig de Gracia, która to jest jedną z najdłuższych, najbardziej luksusowych i najdroższych ulic w Barcelonie, na której to znajduje się mnóstwo butików luksusowych marek, jak Chanel, Hermes i Tiffany. I to są marki, na których mi najbardziej zależało i już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że są to marki luksusowe, uznawane za jedne z najbardziej luksusowych marek na świecie. Po drugie dlatego, że już od dawna chciałam tam zrobić zakupy, tylko że nie miałam okazji. Po trzecie dlatego, że są to marki w Polsce niedostępne. I po czwarte dlatego, że już od dłuższego czasu wiedziałam mniej więcej, co takiego chciałabym w butikach tych marek kupić. Także w momencie, kiedy to wszystko odkryłam, stwierdziłam, że Barcelona jest idealnym miejscem dla mnie i oczywiście postanowiłam zrobić tam swoje zakupy. Jak wiecie, pierwszego dnia nie udało mi się znaleźć interesujących mnie butików. Na ulicę Passeig de Gracia dotarłam dopiero po godzinie 20 i wtedy też dowiedziałam się, że wszystkie chyba butiki luksusowych marek, jakie tam się znajdują, są zamykane o 20. Ale nie ma tego złego, słuchajcie, ponieważ w związku z tym, że tam dotarłam tak późno, to po prostu zobaczyłam sobie, gdzie dokładnie znajdują się 3 najbardziej interesujące mnie butiki i odkryłam, że butik Hermesa znajduje się po jednej stronie, a Chanel i Tiffany po drugiej, więc zaplanowałam już sobie podróż, jaką odbędę następnego dnia w tym mieście, właśnie w poszukiwaniu interesujących mnie produktów i tak też zrobiłam. Aczkolwiek następnego dnia, i to też widzieliście we vlogu, w którym pokazywałam Wam, jak robię zakupy w Barcelonie, też miałam bardzo mało czasu i w zasadzie niecałe 2 godziny, słuchajcie, miałam na to, żeby właśnie wejść do wszystkich tych butików, poprzemieszczać się między nimi, wybrać rzeczy, zapłacić za nie itd., ale na szczęście wszystko mi się udało. Myślę, że też dlatego, że po prostu miałam zaplanowane wcześniej już to, co tak naprawdę chciałabym kupić. I zacznę może od marki Hermes, ponieważ to właśnie butik tej marki odwiedziłam jako pierwszy ze względów logistycznych, ponieważ tak było po prostu najlepiej i najszybciej. I może opowiem Wam trochę o samym butiku. Otóż to nie jest tak, że wchodzicie do takiego butiku samodzielnie, w sensie otwieracie sobie sami drzwi, tylko tam stoi specjalna, dedykowana do tego osoba, żeby otwierała drzwi klientom, zarówno kiedy wchodzą i kiedy wychodzą. Także to jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę. Druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to to, że oczywiście nigdzie w butiku ani na wystawie nie było kultowych torebek marki Hermes, czyli nie było ani Birkin, ani Kelly. Ja oczywiście byłam najbardziej zainteresowana akcesoriami, a tak naprawdę opaską nazywaną w marce Hermes Twilly. I tym się po prostu zajęłam. Tak jak mówię, miałam mało czasu, więc nie mogłam się dogłębnie poprzyglądać całemu asortymentowi sklepu. Więc zajęłam się po prostu tymi opaskami i podeszła do mnie ekspedientka, taka bardzo młoda, która dość szybko okazało się, że jestem zatrudniona dopiero od 2 tygodni. Średnio rozumiała, co do niej mówię po angielsku. Była też trochę zestresowana i też miała dość ograniczoną wiedzę. Widać było, że ona się ciągle uczy i nawet się tak tłumaczyła, słuchajcie. Natomiast była to na pewno osoba sympatyczna.
Dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że przygotowując się do dzisiejszego haula przypomniało mi się, że jakiś czas temu pożyczyłam od Oliwii, pozdrawiam Cię Oliwia, książkę Michaela Tonello W pogoni za torebką, czyli człowieka, który przez długi czas zajmował się sprzedawaniem torebek Birkin bogatym klientkom z całego świata i on tutaj, słuchajcie, w tej książce opisał typy sprzedawców w Hermesie i jak sobie je przejrzałam, a swoją drogą bardzo śmieszne, słuchajcie, typy i zastanawiałam się, czy nie powinnam zrobić typów konsultantek w Douglasie na tej podstawie, to oprócz takich typów jak rzeźniczka i nazistka, była również pierwsza naiwna. Pierwsza naiwna to jest osoba, na którą trafiłam właśnie ja, ponieważ tutaj Michael Tonello opisuje ją właśnie jako osobę młodą, niedoświadczoną, która od niedawna pracuje w Hermesie, jest bardzo miła, ale nie możemy absolutnie liczyć na jej pomoc w kontekście zakupu torebek Birkin, ponieważ w tym kontekście właśnie został stworzony ta charakterystyka tych właśnie sprzedawców pod względem prawdopodobieństwa, który sprzedawca najszybciej sprzeda właśnie Michaelowi torebkę Birkin. Natomiast właśnie odnalazłam ją tutaj, także jest dużo prawdy w tym, co takiego on tutaj opisał. Ja oczywiście podlinkuję Wam tę książkę w opisie pod filmem, ponieważ wydaje mi się, że dla osób, które interesują się raz dobrami luksusowymi, a dwa marką Hermes i wreszcie trzy torebkami Birkin, może ona się okazać interesująca. To nie jest jakieś wybitne, słuchajcie, dzieło, ale na pewno jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, to polecałabym taką książkę. To jest taka miła, przyjemna, niezobowiązująca lektura do przeczytania na plaży, na przykład jak się wybieracie teraz na urlop. I co ciekawe, słuchajcie, czytając tę książkę, przeglądając ją, dowiedziałam się jeszcze, a w zasadzie przypomniało mi się, że Michael bardzo lubił hotel Arts, w którym właśnie nocowałam. I nawet go tutaj, słuchajcie, opisał, przeczytam Wam fragment, ponieważ to jest bardzo ciekawe. Stwierdził, że hotel Arts Ritz-Carltona jest największą atrakcją portu olimpijskiego, który znajduje się w Barcelonie i pisze tak. Podczas pierwszej wizyty w tym hotelu, kiedy wszedłem do olbrzymiego, luksusowego budynku i w środku powitał mnie kojący szum wody i delikatny zapach kwiatów, byłem zaskoczony i zarazem oczarowany. Także uśmiechnęłam się, słuchajcie, sama do siebie, przypomniał mi się ten hotel, po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że to był naprawdę dobry wybór, także widzicie, nie tylko ja go polecam, ale również autor tej książki, który z luksusem ma do czynienia na co dzień od wielu, wielu lat. Ale powracając już do meritum, ponieważ trochę odbiegłam od tematu, w momencie, kiedy powiedziałam, że interesują mnie te opaski, pani po prostu wyjęła mi takie specjalne opakowanie z różnymi kolorowymi właśnie wstążkami. Tam ich było około kilkudziesięciu z różnych kolekcji, w różnych kolorach i w różnych wzorach. Aczkolwiek niewiele z nich mi się tak naprawdę podobało. Obejrzałam kilka tych, które mi najbardziej przypadły do gustu i wybrałam, słuchajcie, 3. Z czego dwie od początku wiedziałam, że będą stanowiły prezenty dla moich koleżanek, także ich Wam dzisiaj nie pokażę. Natomiast pokażę Wam tę, która została u mnie, a mianowicie opaskę, która ma kolory czerwono-granatowo-brązowe. Czerwony, słuchajcie, to jest mój kolor i pewnie dlatego ją sobie zostawiłam. I jak widzicie, jest ona ścięta zarówno na jednym, jak i na drugim końcu. I ci z Was, którzy oglądają moje filmy regularnie, wiedzą, że ja mam bardzo podobną opaskę z Louis Vuitton. Nazywa się Baby Bandeau. I teraz nawet mogę ją dla Was pokrótce porównać. Tak samo się kończą, tak samo zaczynają. Też są wykonane w 100% z jedwabiu. Obie mają przyszywane metki. Tyle, że wiecie, czym się różnią? Długością. Otóż te Twilly Hermesa są mniej więcej o 1/4 krótsze niż Baby Bandeau Louis Vuitton. Poza tym Louis Vuitton ma bardzo, bardzo ograniczony asortyment, jeśli chodzi o Baby Bandeau, a Twilly jest naprawdę mnóstwo do wyboru. I
Powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, takich opasek możemy używać naprawdę na różne sposoby. Zresztą widzieliście już wcześniej na podstawie moich opasek Louis Vuitton, jakie noszę. Najczęściej owija się takimi opaskami rączki torebek. Często się je też nosi na szyi i powiem Wam, że ona mi się podoba o wiele bardziej od tych Louis Vuitton pod względem długości. Bo w związku z tym, że ona jest krótsza, o wiele łatwiej jest ją tutaj, zobaczcie, zawiązać, tak żeby wyglądała bardzo ładnie. Nie trzeba się specjalnie wysilać, żeby szybko to zawiązać i żeby ona zachowała tutaj swój kształt i utrzymywała się. Także super moim zdaniem to wygląda, bardzo elegancko, zresztą wiecie, to jest też mój styl, także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu. I coś, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że tak naprawdę można te opaski kupić za pośrednictwem strony internetowej właśnie marki Hermes, ponieważ ona wprowadziła przesyłkę do Polski i mogłam to zrobić już wcześniej, ale wolałam, wiecie, pójść po prostu do butiku i przejść ten cały proces zakupowy, ponieważ chciałam zobaczyć po prostu, jak to wszystko wygląda i zobaczyć je wcześniej na żywo. I powiem Wam teraz, że żałuję, że kupiłam tylko 3 opaski, w sensie tylko jedną dla siebie. Mogłam ich kupić więcej, ale z drugiej strony nic straconego. Myślę, że nadrobię w innym czasie. Cena jednej opaski to 145 euro, ja kupiłam 3, więc zapłaciłam razem 435 euro, czyli 1912 zł z groszami. Paragon otrzymałam w czymś takim, nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie otwieramy taką mini książeczkę w kolorze białym z logo Hermesa wytłoczonym tutaj i mamy ten niecodzienny paragon fiskalny, a z drugiej strony znajdują się warunki zwrotu i reklamacji. I teraz bardzo ważna dla Was rzecz. Otóż zarówno w marce Louis Vuitton, jak i w Hermesie jest tak, że owszem, możecie dokonać zwrotu towaru, ale nie otrzymacie zwrotu pieniędzy. Ponieważ polityka tych marek jest taka, że w momencie, kiedy dokonujecie zwrotu, otrzymujecie bon do wykorzystania na tę właśnie kwotę, za którą kupiliście dany produkt, który jest ważny rok od momentu, kiedy dokonujecie zwrotu. Także miejcie to na uwadze, ponieważ ja sama tego nie wiedziałam, a dowiedziałam się całkiem niedawno, że jeżeli kupujecie komuś prezent i okazuje się, że jest on nietrafiony, to nie będziecie mogli go zwrócić na takich zasadach, żeby otrzymać za niego pieniądze. Otrzymacie tylko bon. Także to jest taka ciekawostka, a zarazem ważna informacja. I chciałam Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób była zapakowana ta moja opaska, w zasadzie wszystkie 3, czyli w takich okrągłych, pomarańczowych pudełeczkach, ponieważ wszystkie pudełka tej marki są właśnie pomarańczowe, to jest obiekt pożądania wielu kobiet na całym świecie. Brązowe wstążeczki z logotypem Hermesa, zwinięta w środku właśnie opaska. I do moich zakupów otrzymałam jeszcze, słuchajcie, mały upominek, a mianowicie próbki perfum. 2 razy po 4 ml w każdym z tych opakowań, czyli po 2 te same zapachy w każdym z nich, także w zasadzie powinnam się jednym z nich podzielić i chyba tak zrobię. Także będąc jeszcze, bo o tym zapomniałam Wam wspomnieć, w butiku Hermesa zwróciłam uwagę na bransoletki i to jest tak, że ja nie przepadam za noszeniem bransoletek. Najczęściej noszę kolczyki i pierścionki, pewnie zdążyliście już zauważyć. Mam niewiele bransoletek, aczkolwiek przymierzam się do tego, żeby coś się w tym zakresie zmieniło. I ja owszem wiedziałam wcześniej o istnieniu bransoletek Hermesa, ale jakoś nigdy nie myślałam o tym, że kiedykolwiek jakąkolwiek nabędę. A tymczasem będąc w butiku zobaczyłam właśnie te bransoletki w różnych rozmiarach i we wszystkich w zasadzie kolorach tęczy, wykonane z różnych materiałów, począwszy od skóry, przez metal, a skończywszy na emali, z różnym wykończeniem. I słuchajcie, one mi się po prostu spodobały, zwłaszcza kiedy przymierzyłam jedną z nich i zobaczyłam, że ona jest bardzo wygodna i pasowała mi idealnie na nadgarstek. I teraz żałuję, że sobie wcześniej nie zaplanowałam tego zakupu, bo też jakby nie przyszłoby mi wcześniej do głowy, żeby kupić bransoletkę, ale cieszę się, że byłam w sklepie i zobaczyłam je na własne oczy. Nie pamiętam co prawda rozmiaru, ale jestem więcej niż pewna, że kupię sobie co najmniej jedną taką
bransoletkę. Można to oczywiście zrobić za pośrednictwem strony internetowej, ale znowu wolałabym przynajmniej tę pierwszą bransoletkę kupić jednak w butiku. Jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy tej marki, które planuję kupić, to podejrzewam, że prędzej czy później nabędę również pasek i oczywiście torebkę, przy czym nie wiem jeszcze jaką. Za jakiś czas, kiedy będę intensywniej rozważać jakieś konkretne zakupy, to dam Wam pewnie znać. Także całe jakby swoje zakupy w marce Hermes przebiegły bez żadnych problemów. Miałam bardzo mało czasu, więc bardzo szybko, słuchajcie, prawie biegiem udałam się do butiku Chanel i tam znowu powtórzyła się ta sama sytuacja, czyli otworzono mi drzwi, kiedy wchodziłam i mnie interesowała najbardziej w Chanel tego dnia broszka. Bardzo chciałam kupić broszkę. Wiecie, że mam kilka broszek i od czasu do czasu je noszę. I od właśnie broszki Chanel chciałam rozpocząć swoją przygodę z tą marką. Wcześniej przeprowadziłam oczywiście rozmowę z Weroniką Szusz. Pozdrawiam Cię oczywiście z tego miejsca gorąco, ponieważ Szusz jest szczęśliwą posiadaczką 2 broszek marki Chanel. Więc Weronika była pierwszą osobą, do której udałam się z prośbą o informacje m.in. na temat cen tych broszek, ponieważ możecie je zobaczyć na stronie internetowej Chanel, ale nie znajdziecie tam cen i to jest bardzo irytujące. A ja byłam ciekawa po prostu, ile taka broszka mniej więcej kosztuje. Szusz mnie poinformowała wtedy, że w zasadzie to są i mniejsze te broszki, i większe, gdzie ja wcześniej myślałam, że jest tylko jeden rozmiar. I dzięki niej przygotowałam się psychicznie na zakup. Uprzedziła mnie też, że jej jest bardzo ciężko trafić na mniejsze broszki i dlatego kupiła 2 większe. I wyobraźcie sobie, że ja w Barcelonie miałam o wiele więcej szczęścia niż Weronika, ponieważ tam w butiku było tych broszek w sumie kilkadziesiąt, z czego aż kilkanaście było z tym wzorem takim najbardziej charakterystycznym, czyli 2 literkami C przeciętymi, nachodzącymi na siebie. Reszta to były broszki takie kojarzące mi się z Japonią, jakieś komiksowe, nie wiem, rakiety, koty i inne futurystyczne kształty. A mnie one w ogóle nie interesowały, tylko oczywiście te 2 literki C i co lepsze, słuchajcie, były zarówno te broszki w mniejszych rozmiarach, jak i większych i spodobało mi się w sumie kilka. Nie chciałam kupować 2 od razu, ponieważ w związku z tym, że w Polsce nie ma butiku Chanel, to cokolwiek by mi się stało z tą broszką, którą kupiłam, musiałabym z nią jechać za granicę albo ją, wiecie, wysyłać, także dużo byłoby z tym problemów, a okazało się, że większość broszek jest wysadzana cyrkoniami, do których ja mam raczej negatywny stosunek, ponieważ one mają tendencję do wypadania. Ale tak przymierzałam, słuchajcie, te różne broszki i w pewnym momencie wydawało mi się, że jedna z tych dużych, które oglądam, bardzo przypomina mi broszkę Szusz, ale nie mogłam sprawdzić wtedy na YouTubie, czy to aby na pewno jest ten model. Tak czy inaczej, w końcu zdecydowałam się na broszkę mniejszego rozmiaru w kolorze srebrnym z cyrkoniami w 2 kolorach i teraz pokażę Wam ją na zbliżeniu. Także mamy tutaj cyrkonie po obu stronach, jasno i ciemno szare, zmniejszające i zwiększające się ku górze w zależności od tego, na którą literkę C spojrzycie. Broszka jest tak naprawdę niewielkich rozmiarów i urzekła mnie swoją prostotą, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że już korzystając z okazji z tego, że byłam w tym butiku Chanel, chciałam wiedzieć, jakie są inne potencjalne modele, których wtedy nie było w butiku. I pani po prostu wtedy przyszła z iPadem i pokazała mi wiele różnych innych modeli. I powiem Wam, że tam niektóre modele były naprawdę piękne, takie, których ja nie widziałam w ogóle na stronach internetowych w różnych wersjach językowych Chanel. Także będę na pewno polować na inne modele również, ponieważ jestem zadowolona z tego zakupu. Zresztą używałam już tej broszki, widzieliście ją w jednym z vlogów. Jeżeli chodzi o cenę, to ta mniejsza broszka, te mniejsze broszki są tańsze niż te większe, kosztowała 380 €,
czyli 1670 zł z groszami, a te większe kosztowały w granicach 500 euro, także tak to przedstawia się cenowo i broszka była zapakowana, czekajcie, w takie pudełko i w momencie, kiedy się je otwierało, to trochę tak jak z biżuterią, czyli tutaj tak, żeby to wyglądało ekskluzywnie chyba, właśnie tak, i była tutaj właśnie w środku przypięta, także na czarnym tle cyrkonie na pewno prezentują się rewelacyjnie. I tutaj podobna sytuacja z paragonem. Też kolor biały, tak jak w Hermesie, też otwierana tak jakby książeczka i znowu nie jakiś tam zwykły paragon, tylko taka kartka i z tyłu znowu opisane warunki zwrotu i jakieś inne regulaminy. Także tak to wygląda w markach luksusowych. Po zakupach poszłam też na chwilę na górę, ale niestety nie zdążyłam pooglądać torebek, ponieważ naprawdę już nie było na to czasu. Spieszyłam się jeszcze do butiku Tiffany, gdzie też trafiłam niemal na ostatnią chwilę. A poszłam tam po to, żeby kupić sobie oczywiście biżuterię. Nie do końca wiedziałam, co chcę. Zakładałam, że będzie to pierścionek, ponieważ najczęściej jednak noszę pierścionki. Ale dopiero wtedy, kiedy weszłam do butiku i pooglądałam sobie różne modele, zdecydowałam się właśnie na zakup jednego konkretnego modelu. I znowu a propos obsługi w takich luksusowych butikach, otwarto mi drzwi, w sensie portier otworzył mi drzwi i zamknął je za mną. I tak samo było w butiku Louis Vuitton w Barcelonie, czego na przykład nie ma w Warszawie. Taką różnicę dostrzegam. Tutaj nikt Wam nie otwiera drzwi, jak wchodzicie do butiku i jak z niego wychodzicie. A w Barcelonie w każdym butiku luksusowej marki była odrębna osoba, której zadaniem było otwieranie drzwi. Także tak to właśnie wyglądało, ale to jest kolejna dygresja, których już dzisiaj robiłam mnóstwo. Także pozwólcie, że przejdę do meritum i może pokażę Wam ten mój pierścionek. Także uwaga, uwaga. Pierścionek, który kształtem przypomina trochę sprężynkę. I jest to pierścionek srebrny, literka T od Tiffany. I ja po prostu szukałam czegoś bardzo prostego, uniwersalnego, czegoś, co mi będzie pasować do wielu innych pierścionków, innych marek, jakie już mam. Poza tym był to pierwszy pierścionek, więc nie chciałam, wiecie, udziwniać, zwłaszcza, że weszłam do butiku na 15 minut przed zamknięciem, więc musiałam się naprawdę szybko zdecydować. Przepraszam, że poprawiam ciągle włosy, ale dzisiaj mam taką fryzurę, pewnie zdążyliście już to zauważyć, jakiej nie miałam nigdy do tej pory, także mam bardzo jakby wygładzone włosy. I chyba nie swojo się z tym czuję. Dajcie mi znać, jak się podoba Wam ta moja nowa fryzura, ponieważ nie wiem, czy kontynuować właśnie tradycję wygładzania włosów, czy też nie. Ale jeśli chodzi o ten pierścionek, to on ma rozmiar 6,5 i kosztował, czy to była najdroższa rzecz ze wszystkich, jakie kupiłam? Tak, ponieważ on kosztował 540 euro. Czyli 2380 zł i 50 groszy. Dokładnie. Także tak to wyglądało i zapakowane w charakterystyczne turkusowe pudełeczko i w środku taki woreczek z przegródką. Także w ten sposób pakowane są rzeczy w Tiffany. Dajcie znać, czy posiadacie biżuterię tej marki i co o niej sądzicie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to okulary przeciwsłoneczne marki Dior, których zakup był spontaniczny, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałam, wybierając się do Barcelony planowałam odwiedzić przede wszystkim 3 butiki, Chanel, Hermes i Tiffany. I nie planowałam w ogóle kupna kolejnych okularów przeciwsłonecznych, ale co się stało? Otóż w dniu powrotu do Polski zjawiłam się o wiele wcześniej na lotnisku, w związku z czym miałam sporo czasu na to, żeby pochodzić po tamtejszych sklepach i w jednym z nich znalazłam ścianę z okularami przeciwsłonecznymi różnych luksusowych marek i spodobały mi się 3 z nich. Stwierdziłam, że jedne sobie kupię. Tak jak powiedziałam, to była spontaniczna decyzja, ale w związku z tym, że miałam problem z wyborem, poprosiłam obserwatorów mojego Snapa, pozdrawiam Was oczywiście gorąco, a tych, którzy mnie jeszcze nie obserwują, zachęcam do nadrobienia zaległości. Mój nick to Olfaktoria.
poprosiłam o to, żeby robili screeny tych okularów, które najbardziej im się podobają i słuchajcie, o dziwo, wygrały okulary Prady. Podejrzewam, że dlatego tak się stało, ponieważ były w kolorze czarnym, czyli takim najbardziej klasycznym i uniwersalnym, a ja czarnych okularów stwierdziłam, że jednak tym razem sobie nie kupię. I kupiłam okulary marki Dior, one zajęły drugie miejsce pod względem liczby Waszych screenów. I to jest model Sideroll 2. On jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, a ja kupiłam sobie wersję różową. Tak wyglądają. I one mają kształt kociego oka i tutaj elementy metalowe, które zakrywają brwi, a w zasadzie wyglądają jakby były same w sobie brwiami. Ale one spodobały mi się dlatego, że miały bardzo oryginalny kształt, nie taki jak te najbardziej oklepane okulary Diora, które notabene i tak nie pasują do mojej twarzy. I spodobały mi się też dlatego, że one są lustrzane, w sensie ala lustrzane, ponieważ nie widać w nich przez nie za bardzo moich oczu, ale ja oczywiście widzę za to wszystko dookoła, także one niesamowicie wyglądają na twarzy. Również miałam je na sobie kilka dni temu, opublikowałam vloga, w którym miałam je na sobie, zdjęcie na Instagramie i wszyscy zgodnie twierdziliście, że te okulary są świetne, także polecam Wam oczywiście. Tak jak powiedziałam, są w różnych wersjach kolorystycznych dostępne i ten metal tutaj, nawet jeżeli on na początku będzie Was za bardzo uciskał, to możecie sobie go, wiecie, rozszerzać, tak, że będzie po prostu bardziej pasował Wam do twarzy. Podobało mi się właśnie to, że te elementy są metalowe, ponieważ można je wyginać. Także powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu. I te okulary kosztowały na lotnisku w Barcelonie, ponieważ tam je kupowałam, 306 euro, czyli 1300 zł i zapakowane były w czarne pudełeczko, w którym mieściło się to etui, takie też znowu bardzo charakterystyczne, trójkątne, z kieszonką. I tutaj mamy, słuchajcie, kartę autentyfikacyjną, potwierdzającą, że produkt, z którym mamy do czynienia, jest oryginalny. I oczywiście jak zwykle w takich przypadkach specjalną ściereczkę do przecierania właśnie okularów z brudu i pyłków. Także summa summarum, pomimo tego, że był to zakup spontaniczny, a więc dość ryzykowny, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. W ogóle jestem zadowolona ze wszystkiego, co sobie kupiłam. Myślę, że ponowię zakupy w tych butikach, nie wiem tylko jeszcze kiedy. Jestem bardzo ciekawa, który z tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam, najbardziej Wam się spodobał. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Ja traktuję te rzeczy kupione w Barcelonie jako swego rodzaju pamiątki. Wolę kupować takie rzeczy, które mi się będą kojarzyć z konkretnym miejscem i czasem, niż na przykład pocztówki, magnesy czy jakieś inne duperele, które mi się tylko walały po mieszkaniu i kurzyły. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Dajcie mi proszę znać, czy Wy również przywozicie ze swoich podróży takie właśnie zakupy. A może coś innego jeszcze, o czym na przykład nie wiem. Natomiast myślę, że to by było na tyle. Bardzo się dzisiaj rozgadałam. Także przypominam jak zwykle, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładne nazwy wszystkich rzeczy, które sobie kupiłam, razem z cenami i z linkami do sklepów, w których można je kupić oraz rzeczy podobne do nich. Listę rzeczy, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, tych, które mam na sobie i rzeczy podobnych do nich, ponieważ ciągle mnie o nie pytacie, oraz linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Gorąco Was zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie i na Snapie, ponieważ tam jestem najczęściej. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam, dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.